Zatem wysoce prawdopodobne jest, że nie ma żadnych dowodów, wyłącznie poszlaki, domysły i spekulacje, w tym pasujący profil sprawcy, w opracowaniu którego pomagało FBI. Choć i tu można mieć wątpliwości, czy prawidłowo uwzględniono właśnie jego umiejętności, czy umiałby zwyczajnie dokonać profesjonalnego, jak wskazywali lekarze specjaliści, oskurowania człowieka. Tym bardziej, że po drugim morderstwie i oskurowaniu dokonanym przez Władimira W., według profesora Tadeusza Hanauska, kierownika Katedry Kryminalistyki UJ, jeżeli cięcia skóry są równe i dokładne, można mówić o związku obu spraw. A zdaniem innych ekspertów, sprawcą z uwagi na precyzję cięć musiał być chirurg, rzeźnik lub tapicer. Robert J. nie był żadnym z nich. Uczył się w szkole zawodowej, ogrodnictwa. Nadto biegli psychiatrzy uznali, że sprawcą musi być seryjny morderca seksualny, którym osadzony też się nie okazał. Od pierwszego zatrzymania minęło kilkanaście lat, a na pewno po wypuszczeniu był obserwowany. Zresztą po prostu w XXI wieku, póki co szczęśliwie, takiej potwornej zbrodni, zupełnie obcej naszej strefie kulturowej, przynajmniej media nie odnotowały. Nadto, jak twierdzi współpracujący z Helsińską Fundacją Praw Człowieka prawnik obserwujący proces jako mąż zaufania, ta historia istnieje w przestrzeni publicznej od bardzo wielu lat, w związku z tym narosła wokół niej wielka liczba teorii, oczekiwań, a nawet interesów, bo wyjaśnienie tej sprawy może być odbierane jako wielki sukces. W tym kontekście używam pojęcia interesu. Dlatego tak ważne w tej sytuacji jest wykazanie pewnej wrażliwości dla pojęcia domniemania niewinności, bardzo ostrożnej oceny dowodów i uwzględnienia tego, że po upływie ponad 20 lat dużo trudniej jest niektóre fakty wykazać, a pamięć ludzka potrafi zawodzić. Tymczasem odniosłem wrażenie, że w tym wypadku tej wrażliwości brakowało, tłumaczy. Przyznaje, że ma sporo zastrzeżeń do działania organów śledczych oraz sądu w tej sprawie. Dostrzegałem różne problemy i niedopatrzenia w trakcie tego procesu, ale w tej sytuacji ujawnia się właśnie problem z wyłączeniem jawności. Choć moja opinia jest silnie ugruntowana i oparta na licznych argumentach, to żadnych konkretnych przykładów na ten moment nie mogę ujawnić, tłumaczy. Gdyby jednak ta sprawa została w przyszłości odtajniona, to są pewne kwestie dotyczące chociażby działania organów ścigania, które warto byłoby poddać refleksji, jako kontrowersyjne, a nawet wątpliwe. Prawa człowieka zostały naruszone. Robert J. siedzi w areszcie już ponad 6 lat. W tym czasie poddawano go rozmaitym eksperymentom, a niektóre z nich uchodziły za bardzo kontrowersyjne. Przejdźmy teraz do teorii wyboru publicznego, public choice, z której wynika, że prokuratorzy, policjanci, urzędnicy, politycy i rząd, podobnie jak inni ludzie, to homo economicus, realizujący przede wszystkim swoje interesy i cele, nie jakieś publiczne. Ekonomiści, między innymi profesor James McGill Buchanan, dostał w 1986 roku Nagrodę Nobla za swoje wtedy w latach 80. XX wieku odkrycie, że nie tylko na rynku towarów i usług decydują prawa ekonomii, poszukiwania własnego zysku, własnej użyteczności, ale te zachowania są też charakterystyczne w polityce, w tworzeniu i egzekwowaniu prawa, wszelkiej biurokracji. Mamy do czynienia ze swoistymi rynkami politycznymi, biurokratycznymi. Z kolei też ekonomista profesor Mancur Olson dodał, że małe, dobrze zorganizowane grupy interesów są bardzo skuteczne w pogoni za przywilejami, za tak zwaną rentą władzy i skutecznie maksymalizują swoje użyteczności, przywileje, działają jako koalicje redystrybucyjne w otoczeniu i kosztem słabych, rozproszonych społeczności z racjonalną ignorancją spraw, na które nie mają te społeczności wpływu. Dlatego jest uzasadniona ta ignorancja. Mancur Olson wskazuje także na ryzyko, że administracja państwowa, władza na danym obszarze z czasem w długim okresie osiadła i obrośnięta różnymi układami dobrze zorganizowanych grup interesów przeobraża się w tak zwanego stationary bandit, który może łupić mieszkańców, twierdząc, że dostarcza im dobra publiczne. To śledztwo było i jest prawdopodobnie najdroższym, a pewne wątpliwe etyczne doświadczenia robione nie tyle z, co raczej na osadzonym, które zresztą były krytykowane przez specjalistów, na pewno były do tego bardzo drogie. Na tym tle pamiętajmy, że sąd, nawet właściwie prokurator, nie rozważa alternatywnego sprawcy. Ocenia na podstawie przedstawionego materiału dowodowego, czyli nie widzi już tamtej drugiej zbrodni. W każdym razie nie musi, czyli w świetle teorii wyboru publicznego nie widzi. Czy zatem Robert J. jest sprawcą? Prawdopodobnie nie, bo nie ma na to dowodów.
a niespotykane współwystąpienie tej zbrodni z inną uprawdopodobnia raczej innego sprawcę, a uwiarygadnia Roberta J. Czyli Robert J. raczej tego nie zrobił, ale może mógłby. Czy to sądowi, także drugiej instancji, ostatecznie wystarczy, że mógłby? Nie powinno. Ale w świetle teorii wyboru publicznego może wystarczyć. Zasada domniemania niewinności w zderzeniu z przeciwnymi interesami w tak głośnej sprawie może po raz kolejny przegrać. Sędzia realizujący swoje interesy może chcieć skazać więźnia pod presją okoliczności. Nie tyle chyba opinii publicznej, co śledczych i ogromnych kosztów utopionych już w tym śledztwie, ale nakierowanych, związanych wyłącznie z tym domniemanym sprawcą, które, podkreślmy, nie przyniosły żadnych ani jednego rzetelnego dowodu, a stanowiły raczej przejaw myślenia tunelowego. Tu też ważna jest ekonomiczna teoria kosztów utopionych już w sprawie. Te utopione koszty nie powinny być brane pod uwagę nigdy w żadnych podejmowanych decyzjach. Nagrałem o tym krótki filmik, a w sprawie zbrodni w szczególności nie powinny motywować śledczych. Ponadto kwestia skuteczności, a co za tym idzie reputacji śledczych, na pewno motywuje raczej do wskazania sprawcy i zamknięcia wreszcie sprawy, mimo uzasadnionych wątpliwości, niż przyznania się do porażki. Również prowadzone raczej na osadzonym doświadczenia mają pewnie szansę nie być niezależnie sprawdzone i ocenione, gdy uzna się osadzonego ostatecznie winnym. Tak więc możliwe, że teoria wyboru publicznego, a ściślej realizacji przede wszystkim swojego interesu, także przez policjantów śledczych, prokuratorów i sędziów, tu zadziała, już działa. I będziemy mieć sprawę podobną jak inne zbrodnie, ale teraz już sądowe, gdy w istocie zabiera się życie człowiekowi, bo czas to życie przecież, osadzając go w więzieniu za zbrodnie, których nie popełnił. Przynajmniej dowodów ani obrońca, ani prokurator, ani za ich informacją opinia publiczna nie zna. W ten sposób do jednej potworności zbrodni dodaje się kolejną. Okazuje się, że w majestacie prawa można skazać słabego, chorego człowieka, czego nie bierze się pod uwagę, uznając, że symuluje schizofrenię od 30 lat, i jak pisano o nim etatowego podejrzanego. Etatowy podejrzany. No więc okazuje się, że takiego człowieka, który stanowi łatwy cel, można skazać dla zamknięcia sprawy. Robię jednak ten film z myślą, że tak się w tej sprawie ostatecznie nie stanie. Dodajmy, że dla zminimalizowania ryzyka powiązań w profesora Mancura Olsona grupy interesów, nacisków związanych z kosztami, które niewątpliwie poniesiono już w bardzo wysokich kwotach, no więc w świetle teorii wyboru publicznego dla wykluczenia interesu w obwinieniu tego człowieka, biorącego się m.in. z ciążących kosztów, sprawy nie powinna prowadzić policja z Krakowa, nawet specjalni policjanci z tak zwanego archiwum X, ale z Krakowa właśnie. Podobnie, a może przede wszystkim nie powinien prowadzić prokurator z Krakowa, zresztą kilka dni temu został odwołany prokurator Piotr Krupiński, ale kolejny i tak nie powinien być z Krakowa. I wreszcie krakowski sąd też nie powinien prowadzić sprawy ze swojego, że tak powiem, podwórka. Tym bardziej, że jak wskazują m.in. dziennikarze śledczy, jest całkowicie powolny prokuraturze. Nawet uzasadnienie wyroku jest napisane, jakby je dyktował prokurator. Oczekiwania są, że wreszcie może sąd wstanie z klęczek w stosunku do prokuratury i odważy się mieć własne zdanie, sprawiedliwie i obiektywnie oceniając te dowody. I na podstawie tej obiektywnej, niezależnej, sprawiedliwej oceny wyda wyrok. Tyle teoria ekonomii i teoria wyboru publicznego w praktyce zbrodni.